Cześć, nazywam się Szymon Fiedorowicz, jestem CEO projektu SmartKey i spotykam się dzisiaj z Wami, gdyż jest to bardzo ważny moment dla mnie osobiście i dla całego projektu. Przechodzimy z fazy tworzenia technologii do fazy implementacji produktu. Dlaczego to jest ważne? Gdyż jak wiecie, ja przez cały czas, od samego początku byłem odpowiedzialny za kreowanie wizji, w jaki sposób produkt powinien być użyty w realnym życiu. Byłem odpowiedzialny za zdobywanie nowych partnerstw, edukacji tych partnerów również z możliwości, jakie osiągną ich produkty po wdrożeniu technologii SmartKey. I dlatego jest to dla mnie ważny moment, gdyż docieramy do końca tego etapu, do końca etapu developmentu. Przechodzimy do fazy tak zwanej masowej adopcji, co oznacza nie mniej niż nie więcej, że po prostu będziemy mogli w końcu w realnym życiu, wy wszyscy na świecie będą mogli użyć technologii SmartKey, gdyż wystartuje wiele produktów opartych o technologię SmartKey i rozpoczniemy ekscytujący dla mnie moment, kiedy będziemy mogli skupić się na promowaniu use case'ów i pokazywania żywego użycia SmartKey. Powinien to być całkowicie inna jakość. Ze względu na to też podczas pracy z naszymi partnerami doszliśmy do bardzo ważnych wniosków, że nasi partnerzy, czyli to są instytucje samorządowe, rządowe, jak również duże korporacje, i mniejsze firmy również, które po prostu chcą zmodyfikować własny produkt o SmartKey, chcą stać się częścią ekosystemu, jaki tworzymy. Doszliśmy do takiego etapu, gdzie już wiemy, że nie wystarczy im edukacja. Oni potrzebują realnej pomocy przy wdrożeniu technologii SmartKey oraz wsparcia po wdrożeniu. Dlatego też w roadmapie, którą za chwilę przedstawię, jako pierwszy punkt widnieje powstanie spółki Karuma. Spółka Karuma została stworzona z myślą o kontakcie z władzami samorządowymi, z władzami rządowymi, z władzami również zarządzającymi korporacjami i firmami, gdyż one potrzebują tego realnego wsparcia. Spółka Karuma będzie odpowiedzialna za kontakty z nimi, za wdrożenia technologii SmartKey w ich produktach, w edukacji i pomocy tym spółkom, tym producentom w promocji nowej jakości produktów używającego ekosystemu SmartKey. I mógłbym tutaj porównać tą sytuację do tego, jak mamy technologię blockchainową XRP i mamy również firmę Ripple, która jest dedykowana do wsparcia wdrożenia systemu opartego o XRP w bankach. W naszym przypadku Karuma jest dedykowana do wsparcia wdrożeń w instytucjach samorządowych i rządowych oraz korporacyjnych. Dlatego o tym mówię, gdyż za tydzień, to jest pierwszy punkt naszej roadmapy, odbędzie się premiera i oficjalny start marketingu i nowego brandu Karumy. Ten marketing, ten brand będzie całkiem inaczej komunikowany. Tutaj istotne staje się komunikowanie sposobu użycia, łatwości, jak technologia SmartKey, jak nowy produkt może zmienić życie realnie Kowalskiego. Mniej akurat tak naprawdę ci ludzie są zainteresowani samym, jak jest skonstruowany technicznie SmartKey. Dlatego rozdzielamy te dwa brandy, gdy SmartKey będzie komunikował bardziej o technologii, o wartościach finansowych, o przyszłości, tak jakby, która może się zmienić w również inwestycyjnych okazjach. A z kolei brand Karumy będzie promował bardziej już realny produkt i case'y, w których realnie ludzie zyskują prawdziwą wartość w realnym życiu. Dlatego to jest główny punkt, od którego zaczynam, bo wszystko inne tak naprawdę właśnie się zaczyna. W końcu dla mnie jest to ekscytujący moment, gdyż będę mógł w końcu Wam pokazywać owoc naszej pracy, wielomiesięcznej pracy. I ta wizja, którą wielokrotnie przedstawialiśmy Wam, w końcu się urzeczywistnia. Dlatego przejdźmy punkt po punkcie, opowiem Wam, jaka jest roadmapa i plan do końca tego roku. Roadmapę, którą Wam za chwilę przedstawię, podzielimy na takie właściwie 3 etapy. Powiem o planach związanych z produktem
wdrożeniem produktów i planach tak jakby tej masowej adopcji użycia technologii SmartKey. Drugą częścią będą plany w rozwoju samej technologii i narzędzi dla deweloperów, którzy będą chcieli się przyłączyć do ekosystemu SmartKey. No i trzecia część, również ważna, nawet może bardzo ważna, jest to związana nazwijmy to bardzo ogólnie, z finansami, planami inwestycyjnymi. Więc przejdźmy do początku. Sama Karuma, premiera i oficjalny start odbędzie się w przyszłym tygodniu. Wszystkie eventy, o których teraz powiem, zostaną wpisane do kalendarzy, tak żebyście mogli obserwować postępy prac. Produktowo tak naprawdę jesteśmy już gotowi z naszym blockchainem. Jakiś czas temu ogłosiliśmy, że mieliśmy testnet. W tym momencie jesteśmy na końcówce już developmentu i testów mainnetu. W związku z tym pierwszym punktem w ogłoszeniu tutaj naszej roadmapy będzie mainnet, którego premiera odbędzie się na koniec września. Jest to związane też z tym, że aktualnie pracujemy z kilkoma partnerami dużymi, którzy w tym momencie testują to razem z nami, wdrażają i planowane wypuszczenie oficjalne mainnetu będzie oczywiste, że będzie przed oficjalnym wypuszczeniem ich produktów. Kolejnym punktem naszej roadmapy będzie użycie i wgranie pierwszy raz mechanizmu tak zwanego swapowania, to znaczy wszyscy posiadacze tokenów SmartKey, które będą używane jako wnoszenie opłaty za używanie blockchaina SmartKey, będą mogli już przetestować, jak działa mechanizm swapowania, czyli zalokowania tokenu SmartKey i wymiany tego tokenu na token techniczny lub tak zwany stablecoin, czyli to będzie SmartKey USD, gdyż to będzie 1:1 wartość z dolarem i dopiero ten token USD będzie używany do generowania kluczy potrzebnych do produktów. Więc ten etap będzie bardzo ważny, gdyż od tego momentu wyniki testu tego etapu swapowania będą, można powiedzieć, dopiero oficjalnym startem ekonomii ekosystemu SmartKey. Kolejnym bardzo ważnym etapem będzie uczestnictwo nasze projektu SmartKey i Karumy na konferencjach, dwóch dużych konferencjach, które odbędą się w Dubaju. Pierwszą konferencją, mam tutaj ściągawkę, jest Crypto Expo Dubai, który odbędzie się w dniach 13-14 października tego roku. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy głównym partnerem tej konferencji. Wokół nas będzie się dużo działo na tej konferencji. Mamy tam zarówno keynote'y, jak i mnóstwo spotkań już umówionych z poważnymi zarówno i deweloperami, jak i przedstawicielami władz samorządowych, rządowych z różnych krajów. Pokażemy po prostu realne użycie technologii blockchain, technologii SmartKey w realnych produktach. To jest bardzo, bardzo interesujące dla wszystkich firm technologicznych, które szukają możliwości wejścia w ten świat blockchaina. I z racji tego, że jesteśmy głównym partnerem, oczywiście będziemy wszędzie na tej konferencji, łącznie z tym, że będziemy głównym sponsorem głównej imprezy na tej konferencji, gdzie liczymy na to, że bardzo dużo, bardzo dobrego, pozytywnego networkingu nas czeka. I to jest pierwszy event, on jest dwudniowy, on jest typowo skupiony na świecie blockchain. Kolejnym dla nas może nawet ważniejszym wydarzeniem jest uczestnictwo parę dni później dosłownie, dokładnie to jest 17-21 października. Odbędą się największe na świecie w tym momencie fizyczne, nie online'owe targi. Dokładnie nazywają się GITEX Technology Week i odbywają się w Dubai World Trade Center. Są to największe targi ogólnie technologiczne, gdzie jedną z sal, czy tak jakby tematów, wokół których te targi się toczą, jest technologia blockchain. My natomiast nie wystawiamy się w tej części, gdyż tam walczymy już o masową adopcję, więc wystawiamy się w części Smart City i sztucznej inteligencji. Tam, gdzie realni partnerzy będą szukali pomysłów na użycie realnej technologii w ich świecie i
Tam mamy bardzo duże stoisko. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę odwiedzić Dubaj, spotkajcie się tam z nami. Na ponad 100 metrach kwadratowych mamy potężne stoiska, gdzie będziemy prezentowali zarówno z naszymi nowymi partnerami, jak i już ujawnionymi. Będziemy promowali nasze use case'y, będziemy promowali nasze plany na przyszłość. Będziemy również mieli kilka prelekcji pokazujące, jak widzimy przyszłość Smart City i blockchaina, i kombinacji tych dwóch tak jakby pojęć, technologii. Będziemy też uczestniczyli w wielu debatach na temat przyszłości tej technologii, przyszłości miast w ogóle. Bardzo interesujący jest fakt też, że głównym partnerem tej akurat części targów jest NEOM. Jest to potężny projekt Arabii Saudyjskiej, z którą jest pewna nić powiązania, tak to nazwijmy, ale o tym właśnie trochę więcej później. Bardzo ważnym jest to dla nas, że ten moment pokazania realnego produktu na targach właśnie w Dubaju będzie etapem, gdzie od tego momentu będziemy dużo komunikowali na temat realnych wdrożeń, realnych use case'ów. Równolegle w tym czasie odbywają się w Polsce targi Smart City, na których też część naszego zespołu będzie. One się odbywają właśnie też w dniach 21 października, więc wszyscy, którzy mają ochotę, też zapraszam do odwiedzenia naszych stoisk w Polsce na targach Smart City. I idąc dalej, w związku z tym, że tam na tych targach ujawnimy również jednego z naszych bardzo ważnych globalnych partnerów, w ślad za tym, chwilę później, czyli już w listopadzie, ujawnimy też i wypuścimy dla wszystkich chętnych nasze narzędzia dla deweloperów, czyli od tego momentu każdy, kto będzie miał ochotę potestować, zbudować własny produkt oparty o technologię Smart Key, będzie miał taką możliwość. Wypuścimy dokumentację, wypuścimy narzędzia i od tego momentu zaczniemy edukować z możliwości, jakie daje użycie tej technologii. Idąc dalej, chwilę później, miesiąc dokładnie później, wypuścimy zestaw już gotowych narzędzi open source'owych, które będą umożliwiały firmom, partnerom technologicznym, które będą chciały dorzucić smartki do własnych produktów, jak i organizacjom. W naszym rozumieniu są to władze z reguły samorządowe, władze rządowe. To będzie zestaw narzędzi gotowych już, czyli to będą strony internetowe do zarządzania kluczami i dostępami, jak i aplikacje mobilne dla użytkowników tych produktów. W związku z tym, że będą to narzędzia open source'owe, będą one możliwe tak jakby do ściągnięcia i przerobienia dosłownie wklejenia ich we własne produkty. I to się odbędzie w listopadzie. To, co jest jeszcze ważne z punktu widzenia samej technologii na sam koniec, w grudniu planujemy właśnie już po wypuszczeniu tych wszystkich narzędzi, tych właśnie deploymentu, tych swapów, ostateczny test, tak jakby zrobimy mechanizmu swapowego i od tego momentu, od grudnia tak naprawdę wystartuje realna ekonomia Smart Key i ekosystemu, gdzie każdy posiadając tokeny Smart Key będzie mógł wymienić to na możliwość generowania kluczy i wystawiania ich publicznie, niepublicznie, we własnych produktach po prostu. Ważnym etapem w ogóle tego etapu od Dubaju w przód jest również druga rzecz. Musicie sobie uświadomić, że do tej pory my mówiliśmy o tworzeniu produktu. Wchodząc w fazę implementacji produktu, my wchodzimy również w fazę dużego zaangażowania naszego właściwie w produkty naszych partnerów, co wymaga oczywiście powołania tej spółki, która ma im w tym pomóc, ale też wymaga wejścia w drugą fazę również inwestycyjną, co oznacza, że będziemy pozyskiwali kapitał również od dużych funduszy inwestycyjnych, z którymi już toczymy rozmowy i które liczymy na to, że się nasilą te rozmowy po pokazaniu realnych use case'ów, gdyż te fundusze będą nam potrzebne z dwóch powodów. Po pierwsze, wejście na nowe rynki to jest potężny koszt marketingu i zaistnienia na nowych rynkach. Jest to też koszt otwarcia drzwi do odpowiednich instytucji, zarówno rządowych, samorządowych, jak i lokalnych firm, które dzisiaj już świadczą tam usługi własnych produktów.
Więc ten proces będzie bardzo długotrwały, będzie też kosztogenny, a realnie jeszcze, co za tym idzie, jesteśmy na etapie, gdzie zdecydowaliśmy, że zainwestujemy własne środki w instalację fizycznych urządzeń mających na celu świadczenie usługi kontroli dostępu. Będziemy pokrywali zasięgiem najpierw miasta, główne miasta, potem mniejsze, de facto całe kraje i takimi etapami będziemy szli dalej, ale musicie sobie uświadomić, że jest to bardzo kosztogenny proces. Po pierwsze, mnóstwo ludzi musi być zaangażowanych, bo trzeba zadbać o instalację, trzeba zadbać o wsparcie techniczne, o serwis, o call center i my wiemy jedno, jeżeli zostawimy ten proces licząc na to, że inni to zrobią, to się nie uda, bo to będzie zbyt powolne. Podjęliśmy decyzję, że zainwestujemy zdobyte środki, te, które zdobędziemy, w ekspansję, a naszą ekspansją jest instalacja fizycznych urządzeń na całym świecie. O tym wątku jeszcze powiem później więcej w następnym materiale, ale z ważnych rzeczy jest to, że od Dubaju zaczniemy rozmowy z poważnymi instytucjami inwestycyjnymi i projekt Smartki i cały ekosystem powinien zdobyć całkowicie nowe życie. Oczywiście w tym okresie wszyscy pewnie są zainteresowani, czy będziemy wchodzili jeszcze na nowe giełdy. Tak, planujemy wejście na jedną nową giełdę do końca tego roku, ale w związku z tym, że dzisiaj te rozmowy tak jakby jeszcze się nadal toczą, ogłosimy to na kilka tygodni przed tak jakby oficjalnym ogłoszeniem tej giełdy. Tak samo dzisiaj chciałbym Wam już powiedzieć, że ogłosimy 2 duże globalne partnerstwa. One są bardzo ważne z 2 powodów. Z jednej strony jedno z tych partnerstw ma nam pomóc w pokryciu zasięgiem nodami ekosystemu Smartki, blockchainu Smartki, właściwie cały świat. Czyli jest to partner, z którym tych nodów powinno się pojawić setki, jak i nie tysiące w przeciągu najbliższych kilku lat. I ten partner ma nam pomóc w tym. Drugim partnerem jest partner z kolei, który pomoże nam na tak zwaną masową adopcję, bo na samym końcu musicie pamiętać, że ta technologia będzie używana w miastach. Można powiedzieć, że odnieśliśmy sukces dopiero wtedy, kiedy mieszkańcy tych miast zaczynają tego używać. Czyli mówimy o aplikacjach i mówimy o ułatwieniu dostępu do technologii Smartki wszystkim chętnym. I tutaj znowu partner ten pomoże nam na ekspansję ogólnoświatową, masową i już nie tylko dzięki aplikacjom, ale również innym metodom. Wszyscy chętni użytkownicy będą mogli integrować się z ekosystemem Smartki. To jest tyle, co dzisiaj o tych partnerach mogę powiedzieć. To, co mogę Wam obiecać, to, że w przeciągu 2 tygodni od ustalenia terminu, kiedy tych partnerów ujawnimy, wpiszemy to odpowiednio w kalendarz i w roadmapę, gdyż na tym etapie cały czas ustalamy treści notek prasowych, filmów promocyjnych i dopóki nie będzie to wszystko ustalone, a to są potężne światowe korporacje, tak naprawdę nie jest możliwe ustalenie ostatecznego terminu. To, co jest pewne, to się odbędzie w tym roku, gdyż każdy z tych partnerów chce być częścią sukcesu ekosystemu Smartki. Pokrótce tak właśnie wygląda nasza roadmapa do końca roku i nasze plany, co chcemy zrobić. Przyglądajcie się temu, co się wydarzy w Dubaju i po Dubaju. Postaramy się raz na jakiś czas update'ować Wam po prostu informacje, jak idziemy zgodnie z tą roadmapą już produktową. Wszystko, co będę uważał za cenne, będziemy starali się Wam przekazywać już bezpośrednio. A tak naprawdę to chciałem Wam podziękować za wsparcie do tej pory i trzymajcie kciuki za rozwój ekosystemu Smartki w przyszłości, gdyż ta rewolucja po prostu się już zaczęła. Więc trzymajcie za nas kciuki i do zobaczenia później.